Cześć, witajcie na mojej starej działce. Tak naprawdę przychodzę tutaj tylko, aby wykosić trawę, no i czasami zerknę do szklarni, w której są pomidory. Ale jakie pomidory? No to za chwilę Wam pokażę, ponieważ jest to pewnego rodzaju ewenement. No dobrze, wejdźmy zatem do szklarni. Szklarnię tą nazywam ewenementem, ponieważ, zobaczcie, panuje tutaj absolutny chaos. Te pomidorki, które tutaj rosną, można nazwać pomidorami płożącymi. Przestałem się zajmować tymi pomidorkami jakieś 3 miesiące temu, czyli praktycznie od ich posadzenia. Nie ma tutaj nawet jak wejść, ponieważ wszędzie są zarośla. Ta szklarnia żyje swoim własnym życiem. Pomidory rosną tutaj zupełnie bez podlewania, plewienia czy też formowania. Pomimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności mogę się nadal cieszyć plonami. Zobaczcie, w takich oto okolicznościach przyrody pomidorki te owocują. Jest mi naprawdę wstyd, że w takich oto okolicznościach muszą te pomidorki sobie radzić. No ale cóż zrobić, naprawdę czasu brak na dbanie o tą szklarnię. Zbieram sobie raz na 2 tygodnie taki oto pojemniczek tych pomidorków. One są naprawdę bardzo smaczne. No i czasami zastanawiam się, czy nie odkryłem jakiejś nowej odmiany pomidora płożącego, który jest odporny na suszę, którego nie potrzeba podlewać, formować przez usuwanie wilków, a także podpinać na podporach. Najbardziej zastanawia mnie to, jak ten pomidor radzi sobie bez wody. Co prawda tutaj w tej szklarni lekko przecieka dach, no ale zobaczcie, część takich chwastów jest tutaj już uschnięta. Zobaczcie, tutaj jeszcze zielone grona. Także naprawdę ten pomidor gdzieś tutaj próbuje sobie czerpać wody osadzone głęboko w gruncie. Te uschnięte części roślin to są chwasty, konkretnie powój polny, który jest bardzo wytrzymały na brak wody, a tutaj usechł. W przeciwieństwie do takich pięknych pomidorków, które jednak sobie radzą, nawet zakopane tutaj właśnie w tym suszu. Oczywiście wasze sprawne oko dostrzeże, że są to zwykłe pomidorki koktajlowe, które jednak radzą sobie w tak ekstremalnych warunkach. Czasami potrafimy przekombinować, jeśli chodzi o uprawę pomidorków. No a zobaczcie, tutaj radzą sobie świetnie, bez żadnej opieki. Co prawda mam zamiar tutaj w tej szklarni dzisiaj coś zrobić, a zresztą zobaczcie. Przede wszystkim spróbuję te pomidorki usunąć tutaj z tego chodniczka, którego właściwie nie widać, a jeśli go nie widać, to też ciężko się poruszać właśnie po tym chodniczku. Spróbuję uwolnić ten chodnik. W tym celu te wszystkie rozgałęzione, płożące pomidory przeniosę tutaj na tą lewą grządkę, lewą od strony wejścia. No i spróbuję uwolnić chodnik, tak by było łatwo się poruszać. Co ciekawe, najwięcej tych pomidorków jest tutaj właśnie pod tym gąszczem, a właściwie w tym suszu. Zobaczcie, tu jest też część już takich ładnych pomidorków dojrzałych, także one sobie tam całkiem fajnie radzą. No a ja tutaj spróbuję usunąć ten powój polny,
który stanowi konkurencję, jeśli chodzi o pozyskiwanie wody z gruntu. Ale jak widać, pomidory całkiem fajnie radzą sobie i chyba wygrywają. Muszę przyznać, że w tym sezonie ja moje pomidory już skreśliłem. Nie myślałem, że coś z nich tutaj będzie, no ale skoro rosną, skoro walczą, to korzystając z wolnej chwili, kiedy nie przebywam na tej nowej działce, spróbuję im tutaj jakoś ułatwić jeszcze tą końcówkę sezonu, no a przy okazji w jakimś małym procencie spróbuję usprzątnąć tą szklarnię. Pamiętacie może filmiki z początku roku, kiedy tutaj warstwami nanosiłem różnej materii organicznej, no a życie zweryfikowało moje plany, no i szklarnia niestety została zaniedbana. Także ku przestrodze, 2 działki na jednego chłopa to zdecydowanie za dużo i zawsze będzie coś zaniedbane, co trzeba później naprawiać. Ale też nie narzekam, ponieważ mam to, co chciałem, więc muszę sobie z tym jakoś poradzić. Praca z oczyszczaniem chodniczka w szklarni przebiega dosyć sprawnie, więc to nie zajmuje mi dużo czasu. Oczywiście nie będzie idealnie, ale będzie znośnie. No i będę mógł tutaj się swobodnie przemieszczać. No i mam nadzieję zerwać jeszcze kilka pomidorków. Tak prezentuje się oczyszczona już ścieżka, a po lewej stronie pomidorki płożące. Nie wiem, czy takie są, być może jest taka odmiana w sprzedaży, właśnie takich pomidorów płożących, a jeśli nie, no to można sobie ją stworzyć samemu, tak jak tutaj u mnie, czyli po prostu wysiać, posadzić i zapomnieć. Swoistą nagrodą za te kilka minut mojej pracy w szklarni jest oto takie naczynko z pozbieranymi pomidorkami. Mam nadzieję, że będą smakowały, a Wam życzę udanych upraw w Waszych szklarniach, które oczywiście są o wiele ładniejsze niż ta moja, a Wasze pomidory są również pięknie wypielęgnowane. Trzymajcie się. Cześć!